Siema! Chciałbym dzisiaj porozmawiać o grze Just Cause 3 w wersji na konsolę PlayStation 4. Grę ogrywałem przez ostatni miesiąc i chciałbym teraz podzielić się z Wami moją opinią na jej temat. Gra miała swoją premierę 1 grudnia 2015 roku. Zacznijmy może od porównań z dwójką. Just Cause 2 była grą jak dla mnie świetną, ponieważ trafiała idealnie w mój gust, więc miałem duże oczekiwania w stosunku co do trójki, a konkretniej to po prostu chciałem dostać w zasadzie więcej tego samego, tylko troszkę oczywiście poprawionego, wiadomo. No i czy to dostałem? Dostałem to. Przede wszystkim właśnie, jeżeli komuś podobała się dwójka, to myślę, że trójka też spokojnie trafi w jego gust, ponieważ jest to tak naprawdę więcej tego samego. Nadal gramy Rico, mamy spadochron, mamy hak, oczywiście znaki rozpoznawcze tej serii. Robimy karkołomne różne akrobacje, strzelamy, zabijamy, wysadzamy w powietrze, także na tej płaszczyźnie się nic kompletnie nie zmieniło. Więc to jest po prostu więcej tego samego. Co się natomiast zmieniło? Co się zmieniło na lepsze? Oczywiście grafika jest przepiękna w tej grze. Jest to jedna z najładniejszych gier, moim zdaniem, jakie się do tej pory ukazały na PS4. Chyba najładniejszy sandbox, jaki widziałem. Grafika naprawdę potrafi zachwycić, zwłaszcza jak się w jakieś słoneczne plenery, jak słońce nam tak fajnie świeci, to gra jest naprawdę przepiękna wtedy. Co się jeszcze zmieniło na lepsze? No dodali różne fajne gadżety, dodali mody, które odblokowujemy wykonując wyzwania i te mody usprawniają nam różne rzeczy, czyli na przykład lepsze celowanie do broni, więcej możemy nosić granatów, czy więcej ładunków wybuchowych, więcej linek możemy mieć, usprawnienia do samochodów, czyli tam nitro, tak samo do pojazdów latających do łódek. Jest tego dużo. Fajnie, że to tak odblokowujemy, jest on, można powiedzieć, taki element RPG. Więc to tyle odnośnie zmian na lepsze. No i wingsuit dodali, który znacznie usprawnia i uprzyjemnia podróżowanie, ponieważ można się szybko przemieszczać za jego pomocą, szybując po prostu z miejsca do miejsca. Jest to bardzo wygodne. A zmiany na gorsze, jak dla mnie jest jedna zmiana na gorsze, to znaczy nie ma minimapy. I często, gęsto w różnych tam miejscach, jak chcę gdzieś tam dotrzeć, to muszę sobie otwierać mapę tym tutaj panelem dotykowym. Wciskając go, otwieramy sobie mapę i wówczas zaznaczamy sobie miejsce na mapie. No i później w trakcie gry nam się pojawia tylko niebieski znacznik, w kierunku którego mamy podążać. No i to właśnie brak minimapy sprawia, że musimy sobie zaznaczać kierunek podróży, nawet jeżeli jest on blisko, bo nie mamy minimapy, więc możemy się pogubić w terenie. Dlatego uważam, że brak minimapy jest wadą tej trójki. No, na początku było też sporą wadą to, że gra się bardzo długo ładowała i bardzo duże miała spadki animacji. Chwilami to było wręcz, po prostu pływało to. Ale potem wyszedł patch 1.02 bodajże i on to trochę poprawił. Gra zaczęła się tam szybciej ładować i te spadki animacji też się zdarzają, nie powiem, że nie, ale już nie są takie mocno wnerwiające. W ogóle na tą grę byłem zahypowany mocno, oglądałem te wszystkie filmiki, jak tam ludzie grali w jakieś wersje beta czy coś i pokazywali takie różne fajne rzeczy, jakie będzie można wyczyniać. No to oczywiście budziło to wyobraźnię i było wow, ja też tak chcę, ja też będę to robił. I później jak się okazało, to było takie na 5 minut jak dla mnie. O fajnie, mogę zrobić to, o fajnie, mogę zrobić tamto. I to tak naprawdę bardzo szybko mi się znudziło. Więc te takie filmiki, które pokazywały te wszystkie wielkie demolki,
te rzeczy, które tam można było wyczyniać z linkami, łącząc różne rzeczy ze sobą, to tak naprawdę tego się po chwili już nie zauważa, a te wszystkie takie głupoty, które ludzie wyczyniali z nudów, to ja tak naprawdę w ogóle tego nie robiłem. Przeszedłem grę i robiłem tylko to, co było konieczne, czyli niszczenie. I tu chyba dochodzę do tego, jak sama rozgrywka wygląda. Więc jest to oczywiście fabuła i jest 25 misji fabularnych, ale podobnie jak w dwójce, fabuła jest do kitu. Jeżeli ktoś chce kupić tę grę dla fabuły, to niech jej w ogóle nie tyka, ponieważ w tej grze fabuła jest tak samo jak w dwójce, jest beznadziejna, jest drętwa, jest nieciekawa, sztampowa, sztywna. Nie wiem jeszcze jakich słów mogę użyć, po prostu robiłem ją, bo robiłem, no bo musiałem pchać rozgrywkę do przodu. I tak to wygląda. Zaczynasz, masz parę misji, przechodzisz te parę misji. Później, żeby odblokować kolejne misje, musisz przejmować terytorium. Odbijać, jesteś rebeliantem, musisz odbijać terytorium dyktatorowi, czyli tam placówki wojskowe trzeba przejmować, miasta trzeba przejmować. No i tak jak się odblokuje na przykład daną prowincję, czyli tak jakby takie województwo, można powiedzieć, no to wówczas odblokowuje się kolejna misja, no i idziemy na tę misję i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę przez większość gry to jesteśmy skupieni wyłącznie na przejmowaniu kolejnych miejsc, czyli na sianie demolki tak naprawdę. I zapominamy nawet momentami, że tu w ogóle jest jakaś fabuła, a potem nagle nam się przypomina, że odblokowała się jakaś misja i że możemy sobie ją ewentualnie wykonać. Misje w dwójce były dla mnie idiotyczne, bo były mocno przerysowane i takie osadzone w filmach, klimatach filmowych, jakieś tam kina akcji lat 80. Natomiast tutaj misje są, przynajmniej próbują być trochę takie mniej idiotyczne, aczkolwiek są wkurzające, ponieważ jest sporo misji, w których musimy kogoś ochraniać. Mamy tam na przykład trójkę innych rebeliantów, oni tam strzelają nieporadnie, jak to wiadomo. No i my musimy ich tam chronić, bo jak któryś zginie, no to spieprzymy. Albo są misje, w których musimy chronić jakieś coś, jakiś tam na przykład była misja, w której musieliśmy chronić kontener z czymś tam, żeby go nie zniszczyli, albo misja, w której musieliśmy chronić tam samochód. No i to nie lubię takich misji, ponieważ wtedy gra oszukuje tak naprawdę, bo zresztą każdy wie o co chodzi. Misje typu właśnie, w których musimy kogoś chronić, zawsze są kiepskie. No ale jak mówiłem, cała fabuła, wszystkie te 25 misji fabularnych to jest dla mnie raczej taki dodatek, co brzmi trochę dziwnie, ale tak w rzeczywistości jest. Ja od tej gry wcale nie oczekiwałem fabuły, dlatego ja się nie zawiodłem. Ja oczekiwałem tylko akcji po prostu na poziomie dwójki, gdzie będę sobie podróżował, rozwalał, przejmował i dokładnie to, co chciałem, to dostałem. Zmienił się też system znajdziek, ponieważ w dwójce było znajdziek od zarąbania, bo tam były i znajdźki każdego typu rebeliantów, bo tam były 3 frakcje rebeliantów chyba, a tutaj jest tylko jedna i tutaj są znajdźki takie no bardzo proste, bo są one pozaznaczone na mapie. Jak już przejmiemy daną prowincję, to wszystkie znajdźki nam się pojawiają na mapie, więc zdobycie ich to jest tylko kwestia, chce się czy się nie chce, bo nie trzeba szukać, nie trzeba patrzeć w poradniki. To nie jest gra typu GTA, gdzie znajdźki są powciskane tak, że po prostu bez poradnika nie da się ich znaleźć. Tutaj jest banalnie proste. Nie ma już takich znajdziek jak były w dwójce, że się zbierało kasę, czy tam ulepszenia pancerza. Tutaj w ogóle nie używa się żadnej kasy, tutaj nie mamy kasy, tutaj dostajemy zrzuty. Możemy zamawiać sobie zrzuty broni, czy zrzuty sprzętu zmechanizowanego od rebeliantów i tylko do tego potrzebujemy takie flary albo markery, takie dymne race, ale je w każdej naszej przejętej bazie tak naprawdę możemy sobie podnieść. Więc to jest bardzo uproszczony schemat, nie ma tutaj już jakiegoś tam problemu z kasą czy z czymś tak. W grze też są wyzwania, były one również w dwójce,
Czyli tam wyścigi na czas, loty na czas, motorówki na czas, rozwalanie czegoś na czas. I w tych wyzwaniach mamy skalę 5-stopniową i możemy zdobyć maksymalnie 5 trybików. Te trybiki właśnie odblokowują nam modyfikacje. No i oczywiście, jeżeli ktoś chce wbić platynę, czy tam calaka na Xboxie, no to też jest wymaganie, żeby wszystkie wyzwania, jest ich bodajże 112, żeby wszystkie te wyzwania ukończyć na 5. randze, czyli z 5 trybikami. I jest to w zasadzie ostatnie zadanie, które mi jeszcze zostało do wbicia, żeby osiągnąć w tej grze platynę. I jest ono niesamowicie ciężkie, ponieważ szczególnie dodano tutaj wyzwania wingsuitowe, gdzie musimy właśnie szybować na tych naszych skrzydłach przez obręcze. No i to wymaga dużej precyzji i te obręcze są duże, ale w środku mają taki centralny punkt, czerwony pierścień, i to w ten punkt musimy się mieścić, bo jeżeli nie będziemy się w niego mieścić, to nie uda nam się zdobyć najwyższej rangi. I te zadania są cholernie trudne. Trochę mi to momentami wręcz przypomina latanie przez obręcze z Supermana 64. Więc to jest troszkę przegięte moim zdaniem, z trudnością, żeby to wszystko osiągnąć. Oczywiście na pewno da się to zrobić i będę się męczył, żeby to zrobić, ale troszkę mogli to zrobić łatwiej, bo jednak to jest najtrudniejszy punkt całej gry. Oczywiście można tego nie robić. To już jest wasza sprawa, czy będziecie chcieli to robić. No ale tak, powiedziałem już chyba wszystko w tym temacie, więc teraz podsumuję to tak. Bo właśnie, dlaczego wspomniałem o tych wyzwaniach, o tych różnych rzeczach właśnie dodatkowych. Bo dla mnie właśnie to jest kwintesencja Just Cause'a, czyli podróżowanie, rozwalanie baz wojskowych, przejmowanie miast. Tutaj jeszcze dochodzi fajny motyw ze zbieraniem pojazdów, trochę jak w GTA, i przywożeniem ich do garaży i później możemy je sobie zamawiać. To też jest bardzo sympatyczny motyw i nie jest stosunkowo trudny, bo pojazdów nie jest tu jakoś bardzo dużo. Jeżeli ktoś chciałby kupić grę, żeby mieć fajną właśnie fabułę, fajną przygodę i nastawia się właśnie na główny wątek fabularny, który można przejść, ja wiem, kilkanaście godzin, tak mi się wydaje, jakby się tak bardzo na nim skupić, no to niech tego nie robi, rozczaruje się na maksa. Fabuła w tej grze jest po prostu koszmarna i to jest, znaczy ja wiedziałem, że to będzie najsłabszy punkt programu i mi to kompletnie nie przeszkadzało, ale ostrzegam właśnie osoby, które lubią fabułę w takich grach. Ale jeżeli ktoś lubi niszczyć, podróżować, rozwalać, cieszyć się piękną grafiką, no i cieszyć się tymi możliwościami, że na przykład mamy sobie wielką butlę z gazem, to zamiast ją rozwalić z jakiejś tam broni, a bronie też są naprawdę fajne, to możemy wziąć, spiąć ją linkami, na przykład przypiąć ją do ziemi i przewrócić, albo spiąć ze sobą dwa jakieś pojemniki, czy tam na przykład dwa radary, czy tam pojazd, czy można nawet samochód przypiąć do czegoś i go przyciągnąć, bo te linki dają nam bardzo duże możliwości i właśnie jak odblokujemy już później takie mody, to możemy mieć aż 6 linek jednocześnie, używać i do tego one mają większą siłę ściskającą, więc naprawdę wielkie obiekty można miotać i to daje naprawdę dużą frajdę. Chociaż na dłuższą metę komuś może się to znudzić, bo jest to na swój sposób dość powtarzalne. Bo idziemy, kolejna baza, kolejna. One się tam niby trochę różnią od siebie, ale to już nie jest aż tak chamskie, jak było w Just Cause 2, że to jest kopiuj wklej, że nawet znajdźki są dokładnie w tych samych miejscach. Tutaj też wiadomo, no bo to w tej formule nie ma nie da się za dużo wymyśleć. Aczkolwiek te bazy, no tam troszkę się między sobą różnią, już nie jest aż tak bardzo kopiuj wklej. No ale na dłuższą metę to może kogoś znudzić. Bo to jest gra typu zbieraj znajdźki, bo ja traktuję nawet to przejmowanie baz jak zbieranie znajdźek, bo jedziesz, pyk, rozwalasz bazę, zajmuje ci to parę minut i jedziesz do kolejnej bazy i tych baz jest od groma. Więc to jest taka gra, no taka piaskownica, że ty sobie wyznaczasz to, co ty chcesz zrobić. Jeżeli chcesz iść do bazy i ją zniszczyć, to idziesz. Jeżeli chcesz iść sobie tam, nie wiem, pościgać się motorówką na czas, to sobie idziesz. Więc to jest gra
to nie jest gra liniowa, to jest gra właśnie taka, gdzie my sami wybieramy, co chcemy robić, jak chcemy to robić. I to cała rekomendacja. Fabuły nie ma, można tak powiedzieć, bo jest do kitu. Jest po prostu zabawa, czysta zabawa w piaskownicy. Więc dla mnie gra jest świetna, bawiłem się świetnie. I jeżeli ktoś lubi właśnie taką niezobowiązującą, troszkę odmurzającą, relaksującą bardzo na pewno zabawę, to mu mogę tą grę serdecznie polecić. Dzięki za uwagę.